Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik, ponieważ poprosiliście mnie o ten filmik ponieważ widzę, że mam dość sporo komentarzy po wczorajszym filmikiem właśnie, który tam był o filtrze wody, gdzie Wam też przy okazji pokazałem stację zasilania i strasznie bardzo Was to zainteresowała ta stacja zasilania, więc spróbuję Wam dzisiaj troszeczkę tego nakreślić, ten temat, co, jak, z czym się to je. Ponieważ my używamy tego dość sporo i mamy różne modele tych stacji. Ja Wam dzisiaj tylko dwa pokażę, bo mamy mniejsze i większe i naprawdę sporo z tego korzystamy. Zasilamy to zwykłymi małymi panelami, wszystko osobne instalacje na każdą stację. I przydaje się to, bo kiedy na przykład brakuje w dużej instalacji prądu, to się przełączamy na taką małą stację zasilania i one dają radę, po prostu napędzają mi cały dom. Oczywiście nie ta całkiem malutka, która była wczoraj w filmie, ta na pewno całego domu nie napędzi, ale już te większe, takie, które też posiadamy, te już sobie bardzo fajnie dają radę i sprawdza się to, zdaje to egzamin, jest naprawdę mega spoko opcja. Także już nie przeciągać, to przejdziemy sobie do temaciku. Tylko na początku jeszcze właśnie chciałem kogoś pozdrowić. Chciałem pozdrowić szefa kochanki z Krakowa. No tak, pewnie teraz to bardzo dziwnie zabrzmiało. Szefa kochanki z Krakowa. Kogo on tam poznał w Krakowie? Nie, moi drodzy, to jest, tutaj macie cyk wstawione. To jest taki bar, gdzie po prostu byliśmy. Najpierw z takimi dwoma paniami, których żeśmy tam poznali, którzy też nasz kanał oglądają. Ale była tam naprawdę fajna atmosfera. Jeszcze w drugi dzień wieczorem też tam sobie poszliśmy i wyszła fajna, śmieszna historia, bo ten pan właśnie, czyli ten szef tej kochanki, sobie zajrzał na monitoring i nagle zauważył, że my tam jesteśmy, więc szybko tam swojej pani napisał, która tam pracowała, tej pani Patrycji, żeby nam dała coś gratisowego do wypicia, bo nie mógł akurat w tym momencie przyjść, ale przez monitoring nas rozpoznał, że tam siedzimy. Także pewnie zdziwienie było wielkie. O kurczę, kto tu siedzi u mnie? Także pozdrawiamy pana serdecznie. Może następnym razem uda się spotkać w oko. A dziś przejdźmy już sobie do tematu. Dobrze, to jest ta malutka stacja, którą po prostu widzieliście na filmie. Ona ma 313 Wh pojemności. Czyli jest to troszeczkę tutaj w tym, chociaż nie jest to zbyt dużo. Podaję tutaj z gniazd, to są normalne gniazda, które można używać, 300 W maksymalnie, czyli tutaj możecie coś podłączyć, co ma 300 W maksymalnie. Ona ma zapasu do 600 W, ale pamiętajcie, że to jest podawane, to są te skokowe napięcia, czyli załączacie coś, co podczas załączenia potrzebuje ciut więcej prądu. Tak bardzo często mają na przykład jakieś odkurzacze, czy jakieś wiertarki, czy coś, gdzie ten silnik na początku weźmie krótkotrwale więcej prądu, także to wtedy to utrzyma do 600 W i nie wybije od razu, ale to jest dosłownie, nie wiem, milisekunda, czy ileś tam, czy sekunda, może to wytrzyma, różnie to przy tym wszystkim jest. Tutaj mamy, tu się włącza na przykład, tu możemy sobie włączyć na te USB-C, czy do telefonów zwykłe USB, które można dać, bo to się wszystko osobno włącza, wszystko ma swój guzik. Tutaj włączamy zwykłe gniazdka, czyli te dwa. Tutaj mamy jeszcze coś takiego, też to można włączyć i to jest gniazdko samochodowe jeszcze, coś takiego na 12 V, czyli po prostu takie bajery. Do ładowania, tu jest wejście do ładowania. Można to ładować na 3 sposoby ogólnie tą stację. Możemy ją ładować przez zasilacz sieciowy, ponieważ jest taki zasilacz tutaj dodany, czyli po prostu się ładuje bezpośrednio z gniazdka, można to naładować. Można naładować przez ładowarkę samochodową, bo jest też taka ładowarka samochodowa, czyli z takim gniazdkiem, nie? To myśmy wtedy używali tego, jak gdzieś daleko jeździliśmy, to po prostu do gniazdka samochodowego cyk i żeśmy to sobie ładowali, jak nam trzeba było więcej prądu i to się po drodze po prostu w trakcie jazdy samo naładowało. Także wtedy też bez problemu. I można tutaj jeszcze panel słoneczny też podpiąć, tylko do tego to jest malutki. To jest na moje oko jakieś 40, pewnie max 50 W. Ja tutaj nigdy panela do niej nie podłączałem, więc nawet ciężko mi powiedzieć, bo ja zawsze po prostu z sieci ładowałem, z nadwyżek, z innej stacji, czy z dużej fotowoltaiki, gdzie miałem już za dużo prądu, to wtedy po prostu sobie
to przełączałem. Możemy wziąć jeszcze, pokażę. Weźmiemy to stare, śmieszne solarium, podłączymy sobie, włączamy, czyli ten tutaj, i tu włączamy sobie to solarium. O, widzicie? Cyk, i już się włączyło. Kabel jest cały, żeby nie było, że znowu z czegoś innego, bo to o, może tak się cofnę, żeście zobaczyli. O. Także no leci sobie bezpośrednio z tej stacji. I tak to po prostu działa. To ma chyba 75 W, chociaż zaraz zobaczymy na tej drugiej, bo ta druga stacja jest większa i ona ma już wyświetlacz, gdzie pokazuje też ile prądu, ile czasu ci to jeszcze będzie chodzić i tak dalej, i tak dalej. To zaraz na tej drugiej wam pokażę. Ogólnie tą stację chcę sprzedać. Także jak ktoś chce, jest zainteresowany, to mogę tą odsprzedać. Tą za 6 stówek mogę tutaj odsprzedać. Ja zapłaciłem za nią dużo więcej, bo to były początki. To była w ogóle pierwsza nasza stacja, którą kupiliśmy. Nie ma dużo przepracowane, bo z niej tylko małe rzeczy były zasilane, tam telefony, takiego typu rzeczy gdzieś w podróżach, także to jest spoko. Zresztą te akumulatory mają bardzo wiele cykli. I teraz mamy tutaj jeszcze taką drugą. Tylko nie pytajcie się mnie, gdzie to kupić, bo w ogóle chyba nie da się tego nawet już kupić teraz, praktycznie, bo większość jest całkowicie wyprzedana na rynku, bardzo ciężko znaleźć. Nie mam żadnej współpracy z tymi firmami, tylko wam to pokazuję z czystej grzeczności. Także nie szukajcie linków pod spodem, bo nie będzie żadnych linków do tego. A musiałem i tak zaznaczyć, że film jest, no, jak to YouTube wymaga, płatna promocja, pomimo że nikt za to nie zapłacił. Bo nikt nie reklamuje tego, ja wam to tylko tak pokazuję, bo pokazuję jakiś produkt i wtedy muszę to zaznaczyć. Taka jest polityka YouTube'a niestety. To jest druga stacja, ta już jest większa i ta już jest cięższa. Ta już troszeczkę waży, nie wiem, wydaje mi się, że może gdzieś mieć około 20 kg, ale wydaje mi się, że nie, gdzieś tak około 16 może mieć. To już troszeczkę inaczej wszystko działa, tu się włącza. I tu już widzicie, tu już jest procentowo, nie? Czyli już pokazuje ile procent ma naładowane. Pokazuje później ile prądu ci wchodzi do środka w watach, ile prądu ci wychodzi i ile godzin ci to będzie chodzić. Tak, tutaj teraz 99 godzin ci pokazuje, że to będzie chodzić. No bo nie jest nic podłączone po to, ale kiedy ładujesz, to ci też pokazuje ile czasu do pełnego naładowania. I tutaj mamy panel taki, tu się włącza z przodu, włączasz to, naciskasz i tu się odpalają wtedy te wszystkie guziki, czyli że można sobie tutaj ładować co byśmy nie chcieli, czy tam jakieś USB-C, różnego rodzaju inne rzeczy. A z tyłu są zwykłe gniazda. Tutaj. I tu włączamy sobie tym na zwykłe gniazdka. Ta już potrafi zasilić urządzenia 1800 W, także już jest całkiem sporo. Pojemności ma 1260 Wh, czyli już też dużo, no 3 razy więcej ponad niż tamta stacja. Także no to też jest sporo. Tu skokowe napięcie to jest 3300. Czyli załóżmy, masz odkurzacz 1000 W, który na starcie ci weźmie, nie wiem, 2400 W, no to będzie chodzić tutaj już leciutko na tym. Bez żadnego problemu, bo ona ma ten zapas do 3300. To nie jest Delta 2, to jest Delta 1300, bo Delta 2 ma 1024 Wh, a ta ma właśnie te 1260, także mówić nawet, że to jest i Delta 3 może to być też, bo też tutaj z tyłu na tym jest napisane gdzieś na dole teraz, że o, czy EcoFlow 3 Pro 1200. I teraz tak, no tutaj mamy panel słoneczny, można tutaj tym ładować. Kable, do tego też są właśnie takie te. No to standardowo przy większości panelów są takie kable, tylko wystarczy to wpiąć, tyle. Panel ma tutaj do maksymalnie 65 V, no czyli to już jest nawet i duże panele na ten śmiało idą, 10 amperów. Do 500 W obsługują te stacje, jak tutaj się nie mylę, chociaż przeważnie podpina się panel 400 W i taki ja tam też mam podpięty, widzicie go tam? Tam leży na dachu, to jest właśnie ten panel, który do tej stacji idzie, bo te znowu idą do innej stacji, te idą też do innej stacji, te dwa, i tu z przodu
ten tam całkiem na dole przyróżny jest też jeszcze do innej stacji, a to znowu całkiem inna instalacja, a i to ta duża instalacja. Także no, każdy panel do innej instalacji, także nie jest to po prostu wszystko w jednym. No i tu się to podłącza. Tu możemy z gniazdka normalnie ładować, do tego też jest kabel, mam go tam w domu do tego. Także tutaj gniazdko sobie wpinamy i on ma tą funkcję, że ma szybkie ładowanie. Czyli on jakąś ponad godzinkę, lekko godzinkę z hakiem chyba od zera potrafi wstać do pełnego. Ja go nigdy do zera nie rozładowałem, więc no nie wiem. Bo nie zdarzyło mi się, żebym go do zera rozładował i mówi się, że to jest też takie no troszeczkę niezdrowe, żeby to do zera rozładowywać. Zawsze tam zostawić jakieś 10, 20, 30, 40%. Ja tak przeważnie 30 zostawiałem, nie rozładowywałem do zera, bo nie miałem takiej konieczności po prostu. Tu możemy sobie teraz też podłączyć, czyli włączamy to gniazdko, sobie wsadzamy to. Czekaj, bo muszę trafić, to nie jest takie proste. Solarium nam się odpaliło. Jego już tutaj słychać. On to ma wentylatorki, które się tam chłodzą, ale chodzi dość cicho, bo mam jeszcze jedną taką w domu, stację Lightika chyba się nazywa. No ta to potrafi zrobić szumu, jak się coś mocniej do niej podłączy, no to naprawdę jak kurczę odkurzacz, jak wypali, tak, to jeszcze jest spoko. O i teraz tutaj widzicie, o, 122 W bierze to, a miało to mi tylko 75 pobierać, tak ogólnie. Chyba nawet gdzieś tu było, no jest, miało 75, także jest tu jakieś przekłamanie w tym, bo to jest naprawdę dokładne, bo to sobie sprawdzałem, też i watomierzem sprawdzałem, także to naprawdę dobrze pokazuje. Czyli 122 W będzie nam tutaj śmigać 9 godzin, bo on to nie zaokreśla jeszcze, że jest 9,5, nie, czy tamtego, ale no 9 godzin będzie to tutaj sobie śmialutko chodziło na tych 120 watach. Także tu Wam idealnie to pokazuje wszystko, nie, co byście nie podłączyli, to tu się od razu będzie zmieniać. Jak nie będziecie mieli obciążenia, będziecie ładować, to znowu tu wtedy Wam pokazuje, w ile godzin będzie stacja do pełna naładowana. Przy panelu 400 W, który ja tam mam, to ona mi się bardzo szybko ładuje. Przeważnie z rana, jak się to słońce wstaje, to chwila, moment i już jest po prostu naładowane, parę godzinek, także bardzo fajnie, szybko to sprawnie z tym wszystkim idzie. Dobra, wyłączymy mu tego panela, bo żeby nie tracił prądu po nic niepotrzebnie. Także tak to wygląda, taki temacik. Na razie dwie Wam przybliżyłem. Jak będziecie kiedyś chcieli, to możecie pisać, to może jeszcze i te większe Wam pokażę, bo jeszcze mam i takie całkiem większe, ale już mi się nie chciało ich dzisiaj tutaj taszczyć teraz na zewnątrz, a chciałem to po prostu na zewnątrz nagrać, żeby to tam bałaganu nie było wszędzie wokół. Także po prostu no, takie to cuda i wianki. I ogólnie ta też jest na sprzedaż. 3500 tutaj śmiało ją mogę sprzedać za tyle, bo tyle też i po prostu za nią dałem, bo ją od znajomego wziąłem, który kupił ją sobie do kampingu, ale później no, musiał wyjechać za granicę, no i niestety z planów wyszły nici, więc ja ją od niego po prostu odkupiłem. One normalnie kosztują 5,5 do 6 tysięcy, a tak jak mówię, teraz są praktycznie nieosiągalne, bo wszystko zostało wykupione, bo nawet pytałem się w jednym takim naprawdę bardzo dużym sklepie o współpracę, czy by nie chcieli współpracy z tymi modelami, bo i tak naprawdę mam sporo tych modeli w domu, ale no stwierdzili, że no nie mają czym handlować, bo mają puste magazyny, więc na razie bardzo chętnie by podjęli współpracę, ale no nie mają czym handlować, więc nie podejmą współpracy. Także jakby ktoś tą też chciał, to ta też jest na sprzedaż, 3500, tak jak mówię, tylko tu odbiór osobisty albo muszę dowieźć, nie wyślę Wam tego, to jest za ciężkie, żeby to wysłać raz, a pudełko jest bardzo liche do tego, także to podróży by pewnie nie przetrwało, to będę musiał kombinować, nie wiem w co jeszcze pakować, a że z racji tego, że ta jest naprawdę ciężka, to wolę nie wysyłać, bo wiem jak z paczkami się obchodzi,
A to jest delikatny sprzęt według mnie i nie powinno się tego po prostu brać na wysyłkę. Ja gdzieś po coś musiałem iść, to też po to po prostu osobiście jechałem, też i po tamte, ale nie brałem wysyłki, żeby po prostu się to nie zniszczyło. A sprzedaję te dwie, bo potrzebuję jeszcze jedną z większą pojemnością. Właściwie to potrzebuję baterię do Bluetoothi, bo też mamy stację Bluetoothi z jedną baterią, ale chcę sobie ją rozbudować do jeszcze jednej baterii, dlatego sprzedaję te z mniejszą pojemnością i żeby po prostu zainwestować z powrotem i wziąć jedną z większą pojemnością. Tak, żeby po prostu to rozbudować sobie jeszcze bardziej. No i takie to kwiatki, moi drodzy. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że w miarę to jakoś tak solidnie wytłumaczyłem, chociaż powiem, no wytłumaczyłem to po łebkach, bo jakbym to miał naprawdę robić pod sprzedaż czy coś tego, no to wiadomo, trzeba by się było lepiej do tego przyłożyć, ale ja wam tak swojsko wytłumaczyłem po prostu, żeby było to zrozumiale, żeby każdy wiedział, bo kiedyś wiadomo, trzeba było generator prądu brać, trzeba było benzynę do tego lać. Dzisiaj to jest niepotrzebne, dzisiaj już jest taka technologia, że wystarczy taką skrzyneczkę ze sobą wziąć, wszędzie to sobie naładujesz. Ten EcoFlow też mam kabel i do zapalniczki samochodowej, czyli też można ładować zapalniczki samochodowej go, ale moim zdaniem to tak, to na pewno trochę potrwa, zanim on się napełni z zapalniczki samochodowej, bo tam nie podaje tyle prądu z tego co wiem. Także no myślę, że to już troszkę by trzeba było pojeździć, żeby on był całkowicie do pełna. No ale wiadomo, nawet małe trasy gdzieś tam w podróży zawsze coś tam doładuję. Lepiej po prostu na panel słoneczny jakikolwiek. Dzisiaj są takie, jak ja tutaj mam te stałe, ale są też i takie, które można rozłożyć. Taki też mam panel przenośny, gdzie można go zabrać. To jest naprawdę cienkie, takie jak walizeczka, coś takiego i tylko się to rozkłada. I wszędzie to sobie położysz, nawet gdzieś staniesz na maskę, możesz sobie wrzucić czy na dach, na samochód, czy oprzeć o coś. I ci się po prostu stacja też chwila, moment będzie ładowała z tego. Także naprawdę, no technologia jest teraz już dość konkretna, jeżeli chodzi o takie urządzenia, a zawsze pomaga to po prostu zaoszczędzić prądu z każdej strony. No my na razie nie płacimy wcale nic za prąd, bo cały czas mam dalej nadwyżkę, znowu przyszło 0, także już drugi raz 0, bo znowu po prostu te jakieś opłaty chyba mają stałe, to sobie z tej nadwyżki biorą i tyle, bo po prostu nic nie zużyliśmy, wszystko tutaj jest zasilane z tego co mamy. Tak mówię, no muszę kombinować po prostu, bo jest i duża instalacja i są te stacje i tu muszę czasami przełączyć tu na to, jak gdzieś czegoś brakuje. Jest takie kombinowanie z tym, ale za to nie mam zużycia nic. 0. I święty spokój. Także jeżeli chodzi o prąd, to udało się całkowitą taką niezależność osiągnąć na ten moment. Jeszcze w tamtej zimie parę razy leciutko brakło, dlatego no po prostu zmieniłem jeszcze całą strategię i zobaczymy tej zimy. Jeżeli dobrze to wszystko sobie poobliczałem, dobrze wszystko pokombinowałem, to teraz już powinno mi wystarczyć leciutko na całą zimę, bo no tak z magazynów wszystkich to chyba mam gdzieś ponad 60 kW, gdzie mogę tutaj sobie zgromadzić energii elektrycznej, także to jest naprawdę już sporo teraz, spory magazyn, bo 60 kW, no to jest troszkę tej energii. To tak leciutko powinno na miesiąc starczyć, jakby nawet i słońce nie wyszło. Także, jak kogoś to interesuje, ktoś by chciał to sobie odkupić, to piszcie na maila, będziemy kombinować, jakoś się tam myślę dogadamy. Ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Pamiętajcie, ostatnie dni konkursu, który trwa. Wszystkie produkty ze sklepem, z którym współpracuję, macie w opisie tego filmu. Zerknijcie sobie, może coś potrzebujecie z produkty, z których my korzystamy. Wielu z was już też korzysta. Jesteście mega zadowoleni. Piszcie sobie wtedy konkurs z szamanem do tego i zostawcie koniecznie później jakiś komentarz do 24 tego miesiąca, jakąś historię, cokolwiek fajnego, a my będziemy później jakąś fajną historię wybierać i ktoś z was otrzyma bon na 6000 zł do tego sklepu. Także ja tutaj życzę wam miłego dzionka. Pamiętajcie, to był wasz film, wy o to prosiliście, ja się z tym nie narzucam, ale i tak mam je wystawione na sprzedaż, także może ktoś z was będzie chciał, także będziecie mogli skorzystać, bo są dużo taniej po prostu wystawione niż one normalnie chodzą. Także trzymajcie się, hej!